Witajcie na kanale Vintage Watchdog. Dzisiaj zajmiemy się zegarkiem Seiko. Jest to Seiko z mechanizmem 7005A. Taki jeden chyba z prostszych mechanizmów Seiko, z komplikacją tylko jedną w postaci daty i to tylko tak naprawdę dnia miesiąca, nic więcej. Bardzo prosty mechanizm, mało skomplikowany, taki trochę wół roboczy. Zaczynamy od zdjęcia jakiejś dziwnej bransolety, z którą przyszedł. Jak widzicie, tarcza i szkiełko są naprawdę w fantastycznym stanie. Zresztą tarcza i wskazówki również. Ktoś musiał o niego bardzo dbać, może był nieużywany, albo po prostu ktoś go odnowił i wymienił szkiełko kiedyś. Te mechanizmy, ogólnie ten zegarek pochodzi mniej więcej między rokiem 70 a 79, także swoje lata już ma i gdyby był normalnie używany, raczej niewielka była szansa, że przetrwałby w takim stanie. Mechanizm również wygląda całkiem nieźle, chociaż ewidentnie ktoś już do niego zaglądał, choć przez tyle lat pewnie nie jest możliwe, żeby nikt nie zajrzał, ale widać, że ktoś zaglądał, bo nie jest złożony mechanizm naciągu z kołem pośrednim naciągu tak jak powinien być. Nie jest koło naciągu ustawione w linii z pinem ustalającym mostek balansu przy odpowiednim ustawieniu wahnika. Zaczynamy sobie tradycyjnie od zdjęcia wahnika, koronki, wyjęcia mechanizmu i wrzucenia go na timegrapher, żeby zobaczyć, jak mniej więcej się prezentuje, jak to wygląda. Jak widać, wcale nie wygląda to źle, a można wręcz powiedzieć, że nawet całkiem dobrze. Amplituda 202 stopnie, całkiem nieźle. To, że spieszy i Biterror 1.1 to jakby kwestia jeszcze regulacji po czyszczeniu i po serwisie, także tutaj nie ma się zupełnie czym przejmować. Następnie zdejmujemy koło naciągu Magic Levera, zwolnimy napięcie sprężyny, zdejmiemy balans i przejdziemy dalej do rozbierania mechanizmu.
Tarcza w tym zegarku jest naprawdę w fantastycznym stanie. Jak możecie zobaczyć, jest to oczywiście oryginał i tarcza pochodzi z 1979 roku, więc cały zegarek prawdopodobnie z tym mechanizmem jest to dokładnie końcówka produkcji. Jedne z ostatnich pewnie egzemplarzy, gdyż te mechanizmy występowały w zegarkach do 1979 roku właśnie. A i dalej zajmiemy się demontażem tak naprawdę mechanizmu chodu. Tutaj widzicie, trochę starałem się powiększyć mostek właśnie mechanizmu chodu. Ktoś ewidentnie się nad nim w jakiś sposób znęcał. Wygląda to troszkę, jakby ktoś próbował go przeciąć, nie wiem, piłą motorową i mu się nie udało. Bardzo, bardzo ciekawy zabieg. Jeśli ktoś może mieć pomysł, co przyświecało autorowi tego czynu i jaki mógł być zamysł, dajcie znać w komentarzu koniecznie. Cały mechanizm chodu, tak naprawdę wszystkie koła, jak i mostek, jak i tak naprawdę kamienie. Tutaj również cały ten magiczny naciąg jest mega suchy, nie ma tu w zasadzie w ogóle oleju, ani nie ma w zasadzie w ogóle smaru. To jest oczywiście ciemniejszy kolor widoczny, ale nie wynika on z tego, że tam jest smar, po prostu jest to takie trochę jakby utlenione, może po jakimś nie najlepszym smarze, który kiedyś był tutaj zastosowany.
Tutaj możecie zauważyć, jak koło godzinowe jest bardzo wytarte. Tak jakby było jakieś dosyć duże tarcie tutaj występowało. Znak, że prawdopodobnie trzeba będzie odrobinę 1/4 kropelki oleju tutaj zastosować, żeby to tarcie było może trochę mniejsze. Oczywiście w mechanizmie kalendarza, tutaj w całym remontuarze też nie ma śladów po tym, żeby on był smarowany kiedyś. Po zdjęciu ćwiertnika uwalniamy sobie koło minutowe i możemy je odłożyć do pojemniczka. Po otwarciu beczki ze sprężyną naciągową tak naprawdę widzimy, że tutaj akurat smaru zupełnie nikt nie żałował, wręcz przeciwnie. Nawet jest go trochę dużo. Albo po prostu ktoś, kto go kiedyś czyścił i serwisował, po prostu nie zaglądał tutaj wcale i tak po prostu zostawił, jak było od dłuższego czasu. Wszystko umieszczamy w koszyczkach i wkładamy do myjki. To już koniec pierwszej części. Jeśli ktoś ma ochotę, zapraszam serdecznie na część drugą, która już będzie wkrótce, ze składania i z ponownego uruchomienia tego konkretnego zegarka. Do zobaczenia.